Witam ponownie w kolejnym odcinku, ale pierwszy raz mi się zdarza, żeby 2 odcinki nagrać w ciągu jednego dnia. No ale zostałem zainspirowany z jednym z pomiarów. No, pierwszy ten odcinek, który dzisiaj opublikowałem, był tak jakby dla architektów, dla wizualizacji, a ten drugi odcinek, który dzisiaj nagrywam, jest bardziej dla wykonawców. No, wykonawstwo jest mi dość bliskie, ponieważ od ponad 20 lat, jak to się potocznie mówi, siedzę na budowie w wykonawstwie. Dlatego też te moje skanowania to tak głównie pod kątem wykonawczym. Jak się to mówi, potrzeba matką wynalazków. Ostatnio dostałem zlecenie takie do wykonania, zeskanowanie szybu windowego. Tu go widzimy na tej naszej platformie. Możemy oczywiście wejść tu w panoramy, w poszczególne, pooglądać sobie ten szyb z piętra na piętro. I tak zrobiłem 4 skany, poskładane praktycznie prawie że do milimetra. Ten szyb, widzimy jak to wygląda. Ale zadanie, które mnie bardzo zainspirowało, to jest, że co wtedy, jeżeli szyb nie jest tak idealnie wylany, a trzeba zmieścić windę, jaka ona ma być. Więc wrzuciłem ten skan do Revita jak zwykle, bo ja tam taki rewitowiec jestem troszkę, no ale czy to w Archicadzie podejrzewam, czy tam jeszcze w innych jakichś softach też pewnie by można było coś z tym zrobić, ale zainspirowało mnie to dzisiaj i mówię, fajnie by było o tym odcinek nagrać. Zrobiłem taką symulację, narysowałem sobie tu jakiś klatkę windową. Tu sobie tam zobrazowałem, że tu na przykład to jest jakaś ta przeciwwaga, która chodzi za klatką. Tu są jakieś mocowania, profile, do których ten szyb jest przymocowany, po którym jeździ winda. No to jest taki tak jakby coś blokowego. Tak to wygląda w programie, ale ze względu na to, że pracuję na współrzędnych, tak jakby współdzielonych, czyli wracając tu do tej klatki, ten układ współrzędny z tego skanu zgadza się z układem współrzędnym w Revicie. Mogłem narysować, wyciągnąć tą bryłę tak jakby do góry, aby ją pokazać. I teraz załączam model IFC, który załadowałem tu na tą naszą platformę. I co tu my widzimy? Widzicie te prowadnice, które były narysowane w Revicie? Pokazane jest, że pionowość szybu nie jest taka dokładna, ale widzicie, nawet robotnicy czy jakiś kierownik na budowie, korzystając u nas z usługi na przykład skanowania i wprowadzenia modelu do szybu, jest w stanie stwierdzić, tu ta klatka windowa jest zawężona, ten szacht windowy jest zawężony i tutaj musimy przyszlifować beton. Możemy sobie tu, przychodzi nam z pomocą narzędzia, gdzie możemy na przykład wziąć i zaznaczyć to, co nas interesuje, że tu mamy przyszlifować, idziemy wyżej, tu się pojawia znowu nam szlif, gdzie trzeba na przykład zagłębić te prowadnice do szybu windowego. Tu kolejny, moment, źle złapałem, teraz już jest, tu na przykład, tu. Mamy tu odważniki, widać, że nie odważniki, tylko przeciwwagi. Tu jest i tu coś. To jest oczywiście hipotetycznie, bo założyłem sobie tam jakąś wielkość tej windy i tak sobie to założyłem. No i tutaj załóżmy, i tutaj też jest do przyszlifowania. I teraz co? Odłączam widok 3D i teraz nawet na budowie patrząc, można sobie wejść na ten rzut z góry, można sobie wziąć
załadować boksa. Teraz przechodzimy do góry, przycinamy i możemy dokładnie schodzić piętro po piętrach i na budowie sprawdzić, w którym miejscu tu jest prawie ta przeciwwaga, prawie przyciąłem sobie nie w tym miejscu co trzeba, ale idziemy do góry i możemy zobaczyć sobie, i teraz wejdźmy w panoramę i na panoramie widzimy miejsce, gdzie narysowałem na chmurze, gdzie mamy to przyszlifować. Tu jest jedno miejsce, tu jest drugie miejsce, tu gdzieś na dole będzie, tu jest na przeciwwagę, tu jest to. Myślę, że takie informacje na biurze budowy, czy nawet dla osób, które zajmują się montażem wind, gdzie dokładnie widzimy, przejdę z powrotem na ten widok chmury, gdzie widzimy, tu cofnę ten boks, wprowadzę znowu tutaj tę klatkę szybu windowego, widzimy, gdzie tu nam pokazuje, gdzie tu tak jakby szacht windowy jest za wąski dla projektowanego dźwigu. Więc myślę, że dla tych, którzy przebywają na budowie, dość ciekawy film, tak jak jeszcze raz podkreślam, potrzeba matków wynalazków, tak mnie dzisiaj na to tknęło, aby zrobić o tym film, bo to wiem, że to się wielu osobom może przydać, nawet i geodetom na budowie, bo teraz raz, że to można ręcznie wymierzyć, a dwa, że tu wyeksportowane te wektory do DXF-u może sobie geodeta pobrać, jeżeli pracujemy na współrzędnych tych samych, to geodeta na podstawie tych wyrysowanych linii może wytyczyć tachymetrem miejsce, gdzie należy przyszlifować. Także dzisiaj jeszcze jeden taki odcinek. Dziękuję.